czy ja, czy większość kulturystów autorskich, czy zawodowych pewnie się ze mną zgodzi, że nie pamiętam, jak je trenowało bez bólu, tak? Bo zawsze coś boli, tak? Czy to będzie kolano, czy to będzie kręgosłup, czy to będzie bark. No excuses, czy bez wymówek, to jest taki właśnie też hasło mojego trenera, czyli dziurę w tyłku i wymówkę ma każdy, a trenować się nie chce. To najważniejszą rzeczą jest ta konsekwencja i to planowanie, tak? Bo bez tego się nie da. Ja uważam, że można przychodzić nawet na trening 5 razy w tygodniu, ale jeśli nie będziemy trzymać, pilnować diety, bo będziemy podjadać, będziemy imprezować ciągle i tak dalej, to nawet te 5 treningów w tygodniu niewiele pomoże na to, żeby ta sylwetka się poprawiła. Wiek nie jest tutaj limiterem, bo ja zacząłem startować w wieku 40 lat. Na początku była to taka zajawka, taka nawet jeszcze nie pasja, tylko takie zainteresowanie, jakby forma spędzenia wolnego czasu. Później zaczęło się to zmieniać już właśnie w takie hobby, taką pasję, aż w rezultacie no, właściwie jest to w tej chwili mój styl życia. Pierwszy start był w 2021 roku na zawodach to Słodkiewicz Classic, organizowany na międzynarodowych targach FIWE. Drugi start był rok później i właściwie nie miałem kompletnie w planach tego startu. Miesiąc przed planowanym startem stwierdziliśmy z trenerem, że może też bym spróbował, więc jakby doszlifowaliśmy tą formę w te 4-5 tygodni. No i wystartowałem w tych zawodach, tak mówię, troszeczkę z przypadku, a w sumie no, osiągnąłem całkiem dobre rezultaty, bo w kulturystyce klasycznej zdobyłem Mistrzostwo Polski na tych zawodach, wicemistrzostwo Polski i w Classic Physique 3 miejsce. Wystartowałem też w maju teraz tego roku 2024 na zawodach NPC. Można powiedzieć, że jest to najbardziej prestiżowa federacja ogólnoświatowa, ale tutaj startowałem w takich regionalnych zawodach NPC. Udało się zdobyć jedno pierwsze miejsce, 2 trzecie, 4 i 5, bo akurat na tych zawodach tej rangi pierwsze 5 miejsc jest premiowane medalem. To najbardziej mnie zaskoczyło, to no jakby kumulacja tych wszystkich napakowanych osób, tych wszystkich osób, kulturystów w jednym miejscu, tak? Bo wiadomo, na co dzień tutaj widuje się czasem na siłowni 1, 2, 3 osoby, a nagle tam jest taka kumulacja tych osób i to nie tylko są mężczyźni, ale są też potężne kobiety, tak? I to mnie najbardziej zaskoczyło faktycznie, no, gdzie jak to tak w jednym miejscu tyle tych osób tak dobrze zbudowanych. No jest to i motywujące, ale dla niektórych może być takie deprywujące, że no nagle tutaj, no wydawało mi się, że jestem kurczę kawał chłopa, a tutaj tak, nagle takie szafy. Zaskoczyła mnie też atmosfera tego, że większość osób jest bardzo pogodna, bardzo pomocna. Widać, że to większość ludzi jest z tą samą pasją, więc każdy chce pomóc, każdy jest miły, życzliwy. Jak widzą, że jest to jakiś debiutant, to zawsze no, widać tą chęć pomocy i każdy każdego szanuje, przybija piątkę i to mnie zaskoczyło. Faktycznie zaskoczyła też jeszcze mnie kwestia brązowienia ciała, bo też na takie zawody musimy jakby używać brązera. Z reguły to jest tak, że albo sami się brązujemy, ale w większości jest to firma, która takie brązowienie wykonuje. Wygląda to mniej więcej tak, że są rozstawione namioty, są panie i panowie, którzy po prostu malują nas tak jakby z pistoletem natryskowym, takie malowanie. No i też zaskoczyło mnie to, że taka kwestia, no, że trzeba jakby tego wstydu albo tego braku wstydu, bo musimy się wiadomo rozebrać po prostu z ciuchów i malują nas zarówno kobiety jak mężczyźni, ale tak samo i kobiety i mężczyźni są malowani, więc później jesteśmy wszyscy powiedzmy nago, stoimy w pewnym, musimy wyschnąć najpierw z tym brązerem, więc no jest to takie troszeczkę zaskakujące, gdzie trzeba się wyzbyć tego wstydu, jeśli ktoś taki ma, bo żeby nie był zaskoczony, że tak to wygląda. Mnie to w pierwszy raz zaskoczyło, tak? Natomiast no, faktycznie to ciało później nabrązowione wygląda też zupełnie inaczej, więc jakby nas ocenia się po tym, jak wyglądamy. Wszystko zależy praktycznie od Ciebie, no i od tego, jak Cię sędziowie odbiorą. Więc Ty masz swoje 5 minut, tak w przysłowiowej, musisz się zaprezentować jak najlepiej potrafisz, zebrać siły w sobie, chociaż jesteś wycieńczony tym przygotowaniem, a musisz wtedy wyjść na scenę, nawet czasem kilkukrotnie i się napinać z całej siły, jaką masz, uśmiechać jeszcze do tego, a później na backstage'u większość już po prostu siedzi i tak wygląda, tak, prawda? Ale wchodzisz na scenę, więc uśmiech, pełna sylwetka, spinać trzeba się i no to jest faktycznie ja ostatnio
no troszeczkę przesadziłem z ilością konkurencji, w jakiej wziąłem udział, wychodziłem na scenę 9 razy. Nawet się ze mnie śmiali organizatorzy, że chyba rekord pobiłem. Nie wygrywa ten, który teoretycznie ma najlepszą sylwetkę, ale ten, który potrafi się lepiej zaprezentować, lepiej pokazać te mięśnie, to no tak to czasem wygląda. Patrząc pod kątem tego, co bym zmienił, czy chciałbym coś zmienić, jeśli chodzi o to, no jak teraz moja sylwetka wygląda, ale też kwestia treningu, to żałuję, że tak późno zdecydowałem się na współpracę z jakimś, powiedzmy, trenerem, czy tu Radkiem, czy jakimkolwiek innym trenerem, że jakby przez tyle lat trenowałem sam. Często no, brakowało mi tej wiedzy, zresztą mówię, czasy były takie, a nie inne, że tych social mediów nie było internetu, dostęp do tej wiedzy był dużo mniejszy, ale byli trenerzy, którzy już mieli tą wiedzę i patrząc po tym, jak w tym wieku udało mi się sprogresować, uważam, że jeśli na przykład trafiłbym 10-15 lat temu do takiego trenera, to może udałoby mi się osiągnąć dużo więcej, jeśli chodzi o kulturystykę. Bo wiadomo też, no, nie oszukujmy się, jednak jak ma się 20-30 lat, to łatwiej jest tą sylwetkę zbudować niż tak jak powiedzmy w wieku 40 lat. Wydaje mi się, że największym problemem nie był sam jeszcze trening, o tyle jakby wiedza odnośnie diety, odnośnie tego co jem, jak jem, o jakich porach, bo to też jest bardzo ważne, co mamy po treningu, co mamy przed treningiem w diecie, bo to wszystko musi być dopięte. No i też ilość białka, bo to jednak, żeby budować te mięśnie, no musimy tego białka spożywać bardzo dużo, a w przeszłości na pewno tego nie robiłem w takich ilościach. Mając dużo takich problemów, czy gdzieś jakiś, to się mówi cały czas myślisz o pracy, jeśli masz swoją firmę prowadzić i tak dalej, warto przyjść na tą siłownię, czy na ten trening cardio, czy jakikolwiek trening grupowy, gdzie wyłączasz to myślenie, tak? Skoncentrujesz się teraz na tym treningu, i przynajmniej przez jakiś ten czas nie myślisz o tym, co się dzieje złego w życiu i tak dalej. Jeśli faktycznie gdzieś na jakiś czas tracę tą motywację, rzadko się to zdarza, ale czasem się zdarza, to faktycznie te social media przychodzą z dużą pomocą. Ja przynajmniej tak zauważyłem. Po prostu biorę telefon, wrzucam Instagram czy jakiś YouTube i patrzę na jakieś treningi mistrzów, tak? Czy to mistrzów obecnych, czy to mistrzów powiedzmy sprzed kilkunastu lat w kulturystyce i faktycznie tym się też często motywuję, tak? Patrząc na ich treningi, na to jak oni ciężko pracują, na to jak wyglądają, bo wyglądają rewelacyjnie i właśnie to chyba jest też jakby jakiś stopień motywacji u mnie. Jeśli ktoś chce, wiąże swoją przyszłość z kulturystyką, ze sportami sylwetkowymi, to nie ma to czekać, trzeba jak najszybciej zacząć współpracować z trenerem, czy to lokalnym, chociaż na początku, a później z jakimś powiedzmy trenerem z górnej półki, bo jest to, robi to różnicę i zaoszczędzi nam kilka niepotrzebnych lat na popełnianie błędów, które później mogą skutkować jakimiś kontuzjami, urazami, no i straconym czasem. Konsekwencja, regularne treningi, przestrzeganie diet albo przynajmniej jakieś nawyki żywieniowe i można w każdym wieku wystartować i postarać się być zdrowszym.